Siemaneczko, powiem wam o statystykach, jak i innych rzeczach, które dotyczą nowego czołgu, a mowa tu o czechosłowackim czołgu premium 7 tieru Skoda T45, który będzie za niedługo do wygrania w evencie. Ale zanim to mam wielkie podziękowania do osoby, dzięki której ten film mógł powstać, bo inaczej by go nie było, także dzięki Kacpio. A więc przechodząc do rzeczy, na starcie mogę powiedzieć, że jest to czołg ciężki, który do przodu jedzie maksymalnie 37 km/h, lecz ma słaby rozruch silnika, przez co jedzie średnio 20 km/h. No i nie polecam przez to jeździć na nierównym terenie tym czołgiem, ponieważ to by była katorga. Najlepiej jeździć nim na równym terenie i grać na drugiej linii, mniej więcej pomiędzy pierwszą linią a staniem z tyłu, ponieważ ten czołg jest wolny i dzięki temu będziemy mogli więcej zrobić niż tylko zostać zniszczonym na samym początku bitwy. Więc jeśli zobaczymy, że nasz team puszuje team przeciwnika, to my też powinniśmy puszować, chyba że wiecie co robić. Oczywiście jeśli umiecie się kątować i chować dolną płytę, to polecam stać w pierwszej linii, ponieważ ten czołg ma dużo pancerza na górnej płycie i dużo pancerza na wieży, lecz jak zawsze jest garnek, w który można się łatwo wstrzelić. Także trzeba uważać, jak się będzie nim grało. Ma nawet dobrą ilość PW, bo aż 1600, co jest zawsze na plus na czołgu ciężkim. W sumie to na jakimkolwiek czołgu. A przechodząc dalej, to ma nawet małą szansę na pożar po trafieniu w silnik, bo tylko 15%, co na tym tierze jest nawet w porządku, ponieważ większość czołgów na tym tierze ma 20%, więc ta Skoda dorównuje Chińczykom pod tym aspektem. A patrząc na DPM tego czołgu, to jest naprawdę niezły, bo ponad 2200 uszkodzeń na minutę, czyli zadaje 210 na strzał i ładuje 5,5 sekundy pocisk, co daje dobry wynik na tym tierze. Lecz niestety jak zawsze musi być jakiś problem, a jest nim mało milimetrów przebicia na pocisku, ale za to można strzelać z jego gold pocisków, ponieważ nie ma zbyt dużej różnicy w DPM-ie, bo jest to tylko o 200 mniej obrażeń, czyli zadaje 190 obrażeń, lecz ma 243 mm przebicia, co będzie dawało raczej dobre statystyki, jeśli się umie grać. Jedyny problem w tym dziale to to, że długo celuje, bo aż 6,5 sekundy, ale za to ma dobry rozrzut na 100 metrów. A jego elewacja działa wynosi 15 stopni, a depresja działa 7 stopni, co jest średnim wynikiem, jeśli się przyjrzeć innym czołgom. Także to by było na tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco z moim kanałem, jak i Wotem Blitz, to wbijaj na mojego Discorda, do którego link jest w opisie. Także zapraszam i życzę udanych bitew.